10 najdroższych śmigłowców wojskowych na świecie. Miejsce 10. Bell AH-1Z Viper. To dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, zaprojektowany i produkowany przez Bell Helicopter Textron, oparty na śmigłowcu AH-1W Super Cobra, wykorzystywany przez Korpus Piechoty Morskiej USA. Cena AH-1Z Viper wynosi $32 miliony. Śmigłowiec został po raz pierwszy zaprezentowany w 2010 roku. Cechuje się długością niemal 18 metrów, około 4 metrów wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 14 metrów. AH-1Z Viper jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną 297 km na godzinę i operować na pułapie do 6 km. Masa startowa śmigłowca wraz z uzbrojeniem wynosi 8,5 tony. Maszyna może pozostawać w powietrzu do 4,5 godzin. Efektywny zasięg szacuje się na 575 km. AH-1Z został zaprojektowany głównie do wykonywania misji uderzeniowych i eskortowych. Uzbrojenie podstawowe to działko M197 kalibru 20 mm. Możliwe jest tu przenoszenie m.in. rakiet Hydra 70, ale też bardziej zaawansowanych kierowanych pocisków AIM-9 Sidewinder i AGM-114 Hellfire. Miejsce 9. CH-47F Chinook. To wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy śmigłowiec o dużym udźwigu, produkowany przez amerykańską firmę Boeing. Cena CH-47F Chinook wynosi $32 miliony. Dwa wirniki o przeciwnych kierunkach obrotu eliminują potrzebę użycia tylnego pionowego wirnika, umożliwiając wykorzystanie całej mocy do pionowego wznoszenia. Pozwalają osiągnąć prędkość rzędu 300 km na godzinę oraz pułapu 6 km. Zasięg Chinooka dochodzi do 740 km, ale można go zwiększyć dzięki instalacji do tankowania w locie. Maszyna ma 30 metrów długości, około 6 metrów wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 18 metrów. Główną funkcją tego śmigłowca jest transport wojska i ekwipunku. Maksymalna masa startowa maszyny przekracza 22 tony, z czego ponad 10 ton może stanowić ładunek lub kilkudziesięciu w zależności od wyposażenia nawet 55 żołnierzy. Śmigłowce Chinook są używane w 16 krajach. Miejsce 8. Mi-35M. Mi-35M Krokodyl to głęboka modernizacja rosyjskich śmigłowców wojskowych Mi-24W. Jest to bardzo kosztowna maszyna. Jej wartość to $36 milionów. Wiropłat w tej wersji jest produkowany przez zakłady lotnicze Rostwiertą. Od 2005 roku maszyna ma 21 metrów długości, około 5,5 metra wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 17 metrów. Masa startowa z uzbrojeniem wynosi 11 ton. Śmigłowiec jest napędzany dwoma silnikami o mocy 2200 koni mechanicznych każdy, które pozwalają mu osiągnąć prędkość maksymalną 310 km na godzinę. Zasięg śmigłowca dochodzi do 450 km, ale można go zwiększyć do 1000 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Uzbrojenie Mi-35M stanowi dwulufowe działko automatyczne kalibru 23 mm, 8 naprowadzanych radiowo rakiet, 9 M114 lub 9 M120 Ataka V, 80 rakiet niekierowanych kalibru 80 mm, 20 niekierowanych pocisków przeciwlotniczych S-12 kalibru 122 mm. W śmigłowcu zastosowano klasyczny dla tego typu maszyn układ tandem, umieszczeni jeden za drugim pilot i operator uzbrojenia. Miejsce 7. Denel Royvalk.
To śmigłowiec szturmowy, opracowany przez południowoafrykańską firmę Atlas, obecnie część koncernu Denel. Cena Denel Royvalk wynosi $40 milionów. Jest to pierwszy śmigłowiec opracowany i wyprodukowany całkowicie w RPA. Dwuosobowa załoga zajmuje miejsca w kabinie w układzie tandem. Maszyna ma 16 metrów długości, około 5 metrów wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 15 metrów. Masa startowa wraz z wyposażeniem Denel Royvalk wynosi 8,5 tony. Śmigłowiec rozwija prędkość do 309 km na godzinę, a jego zasięg wynosi 700 km. Royvalk został zaprojektowany do działań w skrajnych warunkach z minimalnym zapotrzebowaniem na serwis i obsługę naziemną. Ze względu na zmianę sytuacji międzynarodowej i brak zainteresowania klientów zagranicznych powstało na potrzeby RPA tylko kilkanaście egzemplarzy tej maszyny. Jego główne uzbrojenie to pociski przeciwpancerne Mokopa ZT-6, pociski klasy powietrze-powietrze Mistral, niekierowane pociski rakietowe 70 mm i 81 oraz działko 20 mm. Miejsce szóste. NHI NH-90. To dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy, produkowany przez europejskie przedsiębiorstwo NH Industries, założone przez firmy Agusta, Eurocopter oraz Fokker. Cena NH-90 wynosi $43 miliony. Śmigłowiec opracowany został w dwóch wersjach: transportowej Tactical Transport Helicopter oraz morskiej NATO Frigate Helicopter. Śmigłowiec został zamówiony przez siły zbrojne 14 państw, a jego pierwsze egzemplarze weszły do służby w 2006 roku. Maszyna, która mieści 2 operatorów i 20 pasażerów, ma 20 metrów długości, około 5 metrów wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 16 metrów. Masa startowa wynosi 10,5 tony. Śmigłowiec NH-90 rozwija prędkość do 300 km na godzinę, a jego zasięg wynosi 982 km. Pułap praktyczny to 6 km. Z kolei w kontekście uzbrojenia jest wyposażony w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm i może też wystrzeliwać torpedy oraz przeciwokrętowe pociski rakietowe. Miejsce piąte. Eurocopter Tiger. To europejski śmigłowiec szturmowy, zbudowany wspólnym wysiłkiem Niemiec, Francji i Hiszpanii. Cena śmigłowca wynosi $44 miliony. Maszynę zaprojektowano w latach 80. XX wieku jako śmigłowiec przeznaczony do walki z czołgami. Eurocopter Tiger jest produkowany od 2002 roku. Maszyna ma 14 metrów długości, około 4 metry wysokości, a średnica jego wirnika wynosi 13 metrów. Eurocopter Tiger waży 3 tony, a masa startowa wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem wynosi 6 ton. Śmigłowiec rozwija prędkość maksymalną do 315 km na godzinę, a jego zasięg wynosi 740 km. Eurocopter Tiger to maszyna bardzo nowoczesna. W jego konstrukcji szeroko wykorzystano materiały kompozytowe, a piloci dysponują nowoczesnym wyposażeniem awionicznym, w tym kabiną z tak zwanym szklanym kokpitem, gdzie zamiast analogowych wskaźników zastosowane są tak zwane uniwersalne wyświetlacze, pokazujące te informacje, które w danej chwili są potrzebne. Śmigłowiec może być wyposażony w 4 pociski powietrze-powietrze Mistral lub Raytheon Stinger. Tiger jest uzbrojony także w rakiety przeciwpancerne HOT-3. Posiada również działko automatyczne 30 mm. Co ciekawe, jeden z pierwszych egzemplarzy śmigłowca Tiger został przedstawiony w GoldenEye, jednym z filmów o Bondzie. Miejsce czwarte. Sikorski MH-60R Seahawk.
To amerykański wielozadaniowy śmigłowiec morski US Navy, oparty na konstrukcji Sikorsky UH-60 Black Hawk, używanego w Armii Stanów Zjednoczonych i Siłach Powietrznych. Cena MH-60R Seahawk wynosi $47 milionów. Produkowany w celu zastąpienia w służbie wersji SH-60B Seahawk, a zwłaszcza przejęcia ich głównej roli, maszyny zwalczania okrętów podwodnych. Seahawk został stworzony na zapotrzebowanie US Navy na duży helikopter do prowadzenia działań zbrojnych na morzu. Musiał on posiadać doskonałe zdolności rozpoznawcze oraz być wystarczająco duży, aby przewieźć sprzęt używany przez żołnierzy. SH-60 jest też wystarczająco duży do misji poszukiwawczych i ratowniczych. Maszyna ma 20 metrów długości, około 5 metrów wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 16 metrów. Śmigłowiec rozwija prędkość do 333 km na godzinę, a jego zasięg wynosi 830 km. Jest w użyciu od 1982 roku, a na świecie jest ponad 900 egzemplarzy w różnych wariantach, m.in. Ocean Hawk, Rescue Hawk czy Night Hawk. Miejsce trzecie. AH-64E Apache. To podstawowy typ śmigłowca szturmowego United States Army, przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Po raz pierwszy zaprezentowany w 1986 roku. Cena najnowszej wersji AH-64E Guardian wynosi $52 miliony. W tej wersji można zauważyć wiele ulepszeń dotyczących m.in. osiągów oraz oprogramowania. Warto zaznaczyć, że śmigłowiec jest wyposażony w najbardziej zaawansowany elektroniczny system sterowania lotem. Maszyna ma 17 metrów długości, około 4 metry wysokości, a średnica jego wirnika wynosi ponad 14 metrów. Masa własna śmigłowca wynosi 5 ton, natomiast masa startowa wraz z wyposażeniem wynosi 10 ton. Może osiągać maksymalną prędkość około 300 km na godzinę i lecieć na pułapie do 6 km. Podstawowym uzbrojeniem tej maszyny jest podkadłubowe działko automatyczne M230 kalibru 30 mm oraz pociski przeciwpancerne Hellfire lub Hydra 70. Miejsce drugie. Bell Boeing V-22 Osprey. To amerykański zmiennowirnikowiec pozwalający na wykonywanie operacji specjalnych dalekiego zasięgu. Cena V-22 Osprey wynosi $75 milionów. Został opracowany wspólnie przez Bell Helicopter Textron i Boeing Company. V-22 po raz pierwszy został oblatany w 1989 roku, a po długich pracach projektowych wprowadzono go do użytku dopiero w 2007 roku. Uznaje się go za maszynę nowatorską, co zawdzięcza swojej konstrukcji. V-22 Osprey jest bowiem hybrydą samolotu i śmigłowca, co w teorii pozwoliło na połączenie ich zalet, a zwłaszcza dużej szybkości i zasięgu, z możliwością pionowego startu i lądowania. Takie rozwiązanie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach, np. na okrętach wojennych czy podczas prowadzenia misji ratunkowych, gdzie liczy się czas. V-22 Osprey wyglądem przypomina samolot, którego silniki wraz z dużymi śmigłami umieszczono na samych końcówkach skrzydeł. Maszyna ma długość 17,5 metra, wysokość 5,5 metra, a każdy z zamontowanych w niej wirników ma średnicę 11,6 metra. Jest w stanie lecieć z prędkością maksymalną, przekraczającą 500 km na godzinę i wznieść się na pułap 8 km. Zasięg V-22
CH-22 Osprey wynosi 1600 km, a maksymalny dystans może wynieść nawet 4400 km. Osprey ma masę 15 ton i może transportować pokaźne ładunki o masie nawet 9 ton w przypadku przewozu ich w ładowni, a także 6 ton w przypadku podwieszonych pod kadłubem ładunków. Dodatkowo na jego pokładzie zmieści się 4-osobowa załoga i do 24 osób. W kontekście uzbrojenia V-22 jest wyposażony w 2 wielokalibrowe karabiny maszynowe GAU-18 kalibru 12,7 mm oraz 2 karabiny GAU-17 minigun. Miejsce pierwsze. CH-53K King Stallion. To ciężki wojskowy śmigłowiec transportowy produkowany przez Sikorsky Aircraft dla Korpusu Piechoty Morskiej USA, który powstał na bazie wcześniejszych śmigłowców z serii CH-53. Cena CH-53K King Stallion wynosi aż 97 milionów dolarów. Jest to najdroższy śmigłowiec wojskowy, jaki kiedykolwiek wyprodukowano oraz największy i najcięższy śmigłowiec amerykańskiej armii. Jak zapewniają jego twórcy, CH-53K pozwala przenosić wojska i sprzęt ze statku na brzeg oraz w teren szybko i skutecznie. To stosunkowo nowy śmigłowiec. Pierwszy lot odbył się w 2015 roku. W śmigłowcu zastosowano 3 silniki General Electric o mocy 7,5 tysiąca koni mechanicznych każdy oraz szklany cyfrowy kokpit z elektronicznym systemem sterowania lotem fly-by-wire. Śmigłowiec ma długość 30 metrów, wysokość ponad 8 metrów, a średnica jego wirnika wynosi aż 24 metry. Masa własna CH-53K to 20 ton, ładowność 13 ton, a jego udźwig z obciążeniem zewnętrznym to prawie 19 ton, co oznacza, że śmigłowiec może przenosić na przykład lekkie pojazdy opancerzone, wozy opancerzone LAW, myśliwce F-35, a także pomoc humanitarną czy różnego rodzaju zaopatrzenie. Zasięg CH-53K wynosi 850 km, a jego prędkość przelotowa to 315 km na godzinę. CH-53K został przystosowany do tankowania z powietrza, co znacznie zwiększa jego możliwości oraz zasięg. Na jego pokładzie jest miejsce dla 4-osobowej załogi oraz 30 miejsc dla żołnierzy.